Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Arek, a oto Boss C3. Firma Boss słynie z produkcji świetnych efektów. Pierwszy, jaki stworzyła, to Horus, nazwany C1. Efekt podłogowy powstały w 1975 roku, który do tej pory jest uznawany za jeden z najlepszych Horusów. Na aukcjach pojawia się bardzo rzadko i zazwyczaj osiąga cenę ponad 1000 zł. Jego wygląd znacząco odbiega od tego, do jakiego firma Boss nas przyzwyczaiła. Dopiero druga wersja, C2, ma znany nam wygląd. Ta seria została nazwana Compact Pedal Series, czyli seria kompaktowych efektów. Wszystkie Horusy Bossa, począwszy od C2, mają kolor niebieski. W 1982 roku światu ukazał się Boss C3. Był on reklamowany jako wersja stereo Bossa C2, choć na dobrą sprawę te dwa efekty brzmieniowo różnią się od siebie i to dosyć wyraźnie. C3 to pierwszy i jedyny efekt Bossa, w którym 3 potencjometry są ustawione w jednym rzędzie. Takie ułożenie zasłania diodą LED, więc zmieniono je na ustawienie w kształcie litery V, który możemy spotkać chociażby w DS1. Użyty w tym Horusie kolor, choć to ciągle niebieski, też jest inny. Matowy z C2 został tu zmieniony na metaliczny i jest to pierwszy efekt Bossa z takim kolorem. Mój efekt pochodzi z Japonii i egzemplarze właśnie z tego kraju są częściej polecane aniżeli późniejsze z Tajwanu, gdzie były wykonane z tańszych materiałów i zwyczajnie gorzej wykonane. Przejdźmy teraz do budowy efektu. Na górze mam oczywiście panel na potencjometry. Pierwszym od lewej jest potencjometr rate, odpowiadający za szybkość Horusa, czyli innymi słowy częstotliwość. Środkowy potencjometr nazywa się depth i odpowiada za głębokość Horusa. Ostatni to przełącznik, który został stworzony do zmiany dźwięku ze stereo na mono i odwrotnie. Jest oznaczony jako direct, czyli główny sygnał plus efekt lub sygnał główny minus efekt. W praktyce, dzięki takiemu rozwiązaniu, po wpięciu kabla do wejścia A, w pierwszej pozycji przełącznika uzyskujemy dźwięk Horus, a w drugiej vibrato. Jak widać mamy dwa efekty w jednej kostce, Horus i vibrato. Vibrato ma lekkie zabarwienie Horusem, co będzie można słyszeć w teście, jak również zauważyłem, że ścisza nieznacznie sygnał, gdy mamy przed nim distortion i włączymy go, co nie ma miejsca, gdy efekt jest ustawiony tylko na Horus. Po prawej stronie znajduje się wejście efektu, a po drugiej wyjścia A i B, dzięki którym dźwięk rozkładany jest na dwa sygnały. Z przodu jest wejście na zasilacz. Tradycyjnie włącznik ukryty został pod klapą, którą wykręcamy tym pokrętłem. Mój egzemplarz jest dosyć stary, bo pochodzi mniej więcej z 1985 roku. Widać po nim, że sporo przeszedł. Ma liczne zadrapania i odpryski lakieru. Został wyprodukowany w Japonii, choć były też egzemplarze produkowane na Tajwanie. Miejsce produkcji można poznać m.in. po etykiecie. Pierwsze egzemplarze, czyli te produkowane od 1982 roku, mają czarną etykietę. Późniejsze modele produkowane w Japonii mają kolor zielony. Później produkcja została przeniesiona na Tajwan, a kolor etykiet pozostał bez zmian. Boss C3 to całkiem niezły Horus, ale gdy porównamy go z poprzednimi wersjami, czyli C1 i C2, wypada na ich tle stosunkowo słabo. Jest efektem lekko eksperymentalnym, bo to przecież właśnie w nim zastosowano po raz pierwszy metaliczny lakier, jak również układ potencjometrów został później zmieniony, ze względu na to, że był pomysłem po prostu nietrafionym. Co najważniejsze, to właśnie w tym modelu zostały zmienione układy scalone, a w kolejnym modelu, czyli C5, powrócono do tych, które możemy spotkać w Bossie C2. I właśnie ta zmiana miała największy wpływ na brzmienie i na to, że efekt nie zapisał się zbyt dobrze na kartach historii, o czym świadczy jego niska cena. Mimo tego, że efekt ma ponad 30 lat, ja swój kupiłem za 300 zł. Porównując tą cenę do ceny C1, który kosztuje ponad 1000 zł, lub nawet C2, który oscyluje w okolicach 700 zł, jest naprawdę niska cena. Ale tak na dobrą sprawę C1 i C2 to zupełnie inna liga i trzeba porównywać Bossa C3 do efektów w podobnej cenie, czyli w okolicach 300 zł. Tutaj efekt radzi sobie całkiem dobrze, bo tak na dobrą sprawę nie jest jakimś wyjątkowo dobrym Horusem, ale nie jest też wyjątkowo zły. Jego plusem jest na pewno to, że ma dźwięk stereofoniczny, jak również możliwość uzyskania efektu vibrato. Jak dla mnie efekt ma też za małą głębokość Horusa, nawet przy maksymalnych ustawieniach depth jest stosunkowo delikatny. Tak więc podsumowując, polecam efekt tym, którzy szukają dobrego Horusa do 300 zł, wtedy na pewno spełni Wasze oczekiwania. Jego plusem jest na pewno dźwięk stereofoniczny, jak również to, że możemy uzyskać efekt vibrato. Natomiast jego wadą jest to, że jest ciężko dostępny, jak również to, że jego układ potencjometrów zasłania nam diodę LED, gdy gramy na siedząco. Gdy gram na stojąco, to nie sprawia jakiegoś większego problemu. I to tyle na temat Bossa C3. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i zachęcam do obejrzenia mojego testu, gdzie będziecie mogli ocenić jego brzmienie sami.
jak również do wejścia mojego bloga, gdzie są 2 teksty o Horusach, a już niedługo inne testy, m.in. flashback od PC Electronic. A więc do zobaczenia, cześć! Jak również przypominam, że tutaj macie też możliwość dawania lajków i subów, więc zachęcam bardzo.